Ripple i AWS badają Amazon Bedrock pod kątem wydajności XRP Ledger. Już Wam tłumaczę, co to oznacza. Otóż Amazon Bedrock jest taką platformą wspierającą firmy od małych przedsiębiorców po duże korporacje i ta platforma generalnie pomaga budować aplikacje AI ze wsparciem bazowych modeli LLM. Mówi się tutaj właśnie o wykorzystaniu Amazon Bedrock w przypadku XRP Ledger, co miałoby docelowo zmienić sposób zarządzania przez Ripple operacjami systemowymi na dużą skalę. Jak liznęliście trochę programowania i liznęliście trochę więcej XRP niż sprawdzanie ceny na CoinMarketCap, to wiecie, że C++ na XRP umożliwiało co prawda masowe i szybkie przetwarzanie transakcji w zdecentralizowanym rejestrze, jednak to rozwiązanie ma pewien minus, a mianowicie generuje także złożone logi, których analiza zajmuje inżynierom Ripple najpewniej od 2 do powiedzmy 3 dni. Jak się domyślacie, jest to strata czasu, znacząco spowalnia to działanie platformy. Jak mówiłem na jednym z ostatnich materiałów, ja prowadząc biznes zawsze starałem się dążyć do tego, by możliwie skrócić czas tych najbardziej powtarzalnych i czasochłonnych operacji, bo zawsze uważałem, że właśnie to jest jakby kluczem do sukcesu w biznesie, a więc ta optymalizacja, a nie dokładanie sobie kolejnych rzeczy kosztem wolnego czasu w celu gdzieś tam zwiększenia wydajności. W każdym razie pozdrawiam gościa, który wrzucił mnie wczoraj na X do jednego worka z pozostałymi influencerami, zarzucając mi, cytuję, że dorabiam się na płatnych prognozach rynkowych. Co to w ogóle są za historie niestworzone, to ja nie wiem, rozumiem, że gdzieś tam można mnie nie lubić, ale wymyśleć jakieś tam bzdury bez sensu zupełnie nie ogarniam tego. Czasami zastanawiam się, dlaczego tak wiele osób w internecie pozamieniało się w tych czasach z dupami na mózgi, no ale chyba to jest jakby niejako taka cecha charakterystyczna naszych czasów. Wracając jednak do tematu, aktualnie niedawny transfer 4,8 miliona XRP z Upbit kosztował zaledwie $200. Jest to wynik bardzo dobry pod względem szybkości i efektywności kosztowej XRPL, biorąc pod uwagę wielkość tego przesyłu. Dzięki tej platformie hostingowej, o której mówiłem, czyli Amazon Bedrock, Ripple może teraz analizować logi systemowe i wyciągać z nich praktyczne wnioski w 2-3 minuty, skracając proces, który kiedyś, jak już mówiłem, zajmowałby aż kilka dni. To usprawnienie przyspiesza zatem wszelkie procesy inżynieryjne i przygotowuje XRP Ledger pod przyszłe aktualizacje, o których powiem w kolejnym materiale, bo chciałbym, byście w tym przypadku zrozumieli najpierw, że nie mówimy tutaj jakby o aktualizacji technicznej. Ta współpraca wykracza poza te ramy. Jest to bardziej taki strategiczny krok w kierunku infrastruktury XRP nowej generacji niż taki typowy update. Wykorzystując sztuczną inteligencję do analizy ogromnych strumieni danych, Ripple potrafi teraz z wyprzedzeniem identyfikować tak zwane bottlenecki. Bottlenecki to nic innego jak pojedyncze procesy lub zasoby, które ograniczają wydajność produkcji na całym łańcuchu. Możecie to pojęcie kojarzyć na przykład z gamingu, gdzie często jest tak, że jak podepniecie dupny procesor do mocnej karty graficznej, to mocna karta graficzna także robi się dupna, bo procesor ogranicza jej wydajność za sprawą tego, że jest po prostu gówniany. W każdym razie nie tylko o bottlenecki tu chodzi, ale również i o optymalizację wydajności, o wysoką niezawodność i wszystko to bez obciążania inżynierów. XRPL dąży do osiągnięcia jeszcze więcej, bo wzmacnia również bezpieczeństwo blockchaina dzięki transakcjom odpornym na ataki kwantowe. Myślę, że jest to punkt, który powinien Was zainteresować, bo pamiętam, że jakiś czas temu, gdy mówiłem o zagrożeniu kwantowym i pisałem o tym na grupie, co niektórzy zbagatelizowali moje słowa, jakiś czas później o takim zagrożeniu zaczęli mówić w zasadzie wszyscy, w tym na przykład Vitalik, i wtedy nagle moje słowa przestały być oderwane od rzeczywistości. W każdym razie kryptografia, dilithium, uodparnia transakcje na ataki kwantowe i spinając wszystko to razem, uważam, że jest to integracja, która może przekształcić wszelkie operacje blockchainowe na dość dużą skalę, nie tylko przyspieszyć Ripple, ale wyznaczyć w zasadzie nowy standard w dziedzinie inteligencji operacyjnej. Oczywiście nie dysponujemy jeszcze żadnymi szczegółami na ten temat, jednak z AWS Bedrock miałem w przeszłości styczność i mogę Wam powiedzieć, że na pewno wiązać się to będzie z większą szybkością, precyzją i wydajnością operacyjną. Jak wiadomo, jest to taki must have, jeżeli XRPL ma stać się platformą blockchainową gotową do wdrożenia w przedsiębiorstwa. Na sam koniec, choć w zasadzie to dopiero połowa wideo,
mam dla Was coś na przestudzenie przeciążonych półkuli mózgowych. Jest to fragment wypowiedzi analityka Jima Willego, który to twierdzi, że cena XRP osiągnie $12,000, choć akurat tej części fantazji nie zamierzam komentować. Uważam, że jakiekolwiek predykcje cenowe jest to tylko i wyłącznie strzelanie, więc bez sensu w ogóle cokolwiek prognozować. Uważam, że takie prognozy wygłaszają przede wszystkim osoby, które inwestują mało i z tego względu potem snują jakieś oderwane od rzeczywistości predykcje, by przynajmniej mentalnie gdzieś tam czuć się tak, jakby miały po prostu więcej. Tak samo z chwaleniem się w internecie pieniędzmi, jak co niektórzy influencerzy, gdy zarobią w krypto swoją pierwszą bańkę i obrastają z tego powodu w piórka, bo są przekonani, że na przykład $1 000 000 to duże pieniądze, jak chociażby znany Wam dobrze Lukas. Mam wrażenie, że wydaje mu się, że w Polsce nie ma inwestorów grających w zupełnie innej lidze. Tak samo zresztą wydaje się najczęściej widzą, bo większość osób gadających o krypto to od początku influencerzy, nie zaś wieloletni inwestorzy, którzy założenie kanału zostawili na sam koniec. W tym wypadku wyjątkiem jest chyba jedynie Phil Konieczny, za którym nie przepadam, jednak istnieją pewne przesłanki do tego, jakoby biedny nie był, choć kanał oczywiście prowadzi już od bardzo dawna. Ja z kolei uważam, że o dużych pieniądzach można mówić dopiero wtedy, gdy Twoje dzienne wahania portfolio przekraczają kilka milionów dolarów, a nie wtedy, gdy zrobisz pierwszy milion. Wtedy faktycznie jesteś inwestorem, a prawda jest taka, że w Polsce, jeżeli chodzi o krypto, poza Philem i mną mamy jedynie influencerów, którzy robią show z niczego, a im mniejsze pieniądze bierzesz za bogactwo, tym mniej w Tobie ambicji. Im mniej ambitny jest Twój końcowy cel, tym mniej aktywnie działasz. Jeżeli wydaje Ci się, że na przykład $1 000 000 to dużo, to najpewniej osiągniesz stosunkowo niewiele, bo już od samego początku sam się ograniczasz i tak samo, gdy za pewnik bierzesz na przykład cenę XRP rzędu $12,000, z automatu wrzucasz na luz. Powinieneś raczej nastawiać się na maksymalnie kilka xów i w międzyczasie działać na tyle intensywnie, by na przykład budować pasywki, tworzyć biznesy, automatyzować je, skalować majątek, dywersyfikować ten majątek, robić to wszystko zamiast gdzieś tam modlić się o 10 000 na XRP albo robić sobie dobrze, bo zarobiłeś bańkę, albo nie wiem, wydać tę bańkę na jakieś drogie auto mając niewiele, no i po prostu nie mieć bańki, którą gdzieś tam mógłbyś dalej zainwestować. Także miej tutaj świadomość, że chłopie, bańka to nawet tutaj nie daje Ci przywileju, byś czuł się zabezpieczony finansowo na resztę życia. Tak więc w pierwszej kolejności musisz porzucić bieda mental wpajany Ci przez influencerów, którzy dopiero co próbują zarabiać pieniądze, bo niestety w odróżnieniu od kanałów finansowych w świecie krypto, przynajmniej w Polsce, nie ma twórców, którzy dorobili się jakichkolwiek pieniędzy. Dlatego właśnie patrzysz na te ich trady po kilkadziesiąt tysięcy, patrzysz na nich jak na bożków i zaczynasz wierzyć, że to właśnie są te duże pieniądze, w które masz celować i modlisz się o nie tak samo, jak oni modlą się o to, byś dołączył do ich płatnej grupki, bo ci ludzie gdzieś tam sami grają o tych parę stówek więcej na smartfona, a nie o grubą kasę. Także jak miałbyś zatem tutaj poszerzać swoje horyzonty, słuchając ich ciągłych podniet? Z ich pomocą możesz co najwyżej gdzieś tam pielęgnować swój bieda mental, tak samo jak zakładając, że XRP będzie kosztować $12,000. Jednak tutaj się zatrzymam, bo parę rzeczy w wypowiedzi tego analityka brzmi całkiem sensownie i pokrywa się niejako z moimi przemyśleniami na ten temat. Zakładając, że rola XRP została ustalona z góry, tak jak to co niektórzy z Was uważają, zgadzam się, że instytucje potrzebowałyby czasu na to, by przygotować grunt pod te zmiany jeszcze na długo przed tym, jak opinia publiczna zobaczy jakiekolwiek większe zmiany, jeżeli chodzi o cenę. Brzmi to absolutnie logicznie, czy to XRP, czy zupełnie inna rewolucja finansowa. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, to z pewnością opinia publiczna dowie się o tym na samym końcu. Gdyby tyczyło się to oczywiście XRP, to sądzę, że główni gracze finansowi rozpoczęliby koordynację takich działań już na kilka lat wcześniej, powiedzmy 5 lat temu. Być może nawet u początków projektu. To nie jest oczywiście wykluczone, gdy inwestorzy detaliczni wcale nie zwracali na XRP uwagi. To jest proces bardzo długotrwały, tak więc banki centralne, duże izby rozliczeniowe, giganci infrastruktury rynkowej musieliby dojść do porozumienia w sprawie tego, jak aktywa cyfrowe wpasują się w przyszłości w transfery pieniężne. Co publiczne, to oczywiście publiczne, ale czy duże instytucje chcą własności publicznej, czy mają w tym, nie wiem, jakikolwiek interes, a może zdecydowanie lepiej byłoby w końcu to wszystko sprywatyzować, przynajmniej w miarę swoich możliwości i kontaktów. Pozwy do SEC mogły być zatem teoretycznie takim środkiem do ograniczenia własności publicznej. Ustalenie początkowej ceny na jakimkolwiek poziomie, czy to $5,000, czy $12,000, nieważne,
Niezależnie od tego, o jakiej cenie mówimy, musiałoby to być zrobione tak, żeby po prostu działało. XRP nie należy postrzegać jak akcji czy krótkoterminowego aktywa. Jest to element składowy systemu finansowego umożliwiającego przepływ ogromnych sum pieniędzy w globalnym systemie finansowym, a więc nie jest to typowa kryptowaluta i nie jest to typowa kryptowaluta pod krótkoterminowe wzrosty. Prawdziwe działania zatem tutaj nie będą miały miejsca na giełdach publicznych takich jak Binance czy Coinbase. Główna aktywność w tym wypadku musiałaby się odbywać za zamkniętymi drzwiami, równolegle z przygotowywaniem systemów zdolnych do obsługi bilionów dolarów w codziennych transferach. A więc nie może być takiej sytuacji, że powstaje nowy system finansowy, a dopiero potem instytucje zaczynają działać. Tutaj nie chodzi o marże czy zyski kwartalne, chodzi o transfer ogromnych wolumenów środków i nie wytłumaczy Wam tego żaden influencer, bo przynajmniej moim zdaniem, by zrozumieć XRP, trzeba przede wszystkim rozumieć skalę. A skalę bardzo trudno jest rozumieć, patrząc w niebo gdzieś tam z perspektywy robaka pełzającego po chodniku. Trzeba najpierw nauczyć się rozróżniać skalę tych pieniędzy. Zdaniem tego analityka kluczowymi instytucjami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie są JP Morgan, BlackRock, Bank of New York Mellon i Nasdaq. Twierdzi, że firmy te koncentrują się na tokenizacji, rozliczaniu instrumentów pochodnych i transferach na dużą skalę, obszarach, w których nawet niewielki wzrost efektywności mógłby przynieść miliardy. W tym kontekście szybkość i płynność liczą się o wiele bardziej niż krótkoterminowe wahania cen. Czy to XRP, czy też inna konkurencyjna technologia, te podmioty będą w nie zaangażowane, bo im się to po prostu opłaca. Ludzie bardzo często pytają, dlaczego cena XRP stoi w miejscu. Wiele razy to tłumaczyłem i nadal w dalszym ciągu to pytanie pada. Zakładając, że faktycznie coś takiego się za kulisami dzieje, to nie jest oczywiście pewne. Możliwości są dwie, bo jakby nie jestem foliarzem, więc standardowo rozważam wszelkie ewentualności. Albo za kulisami nie dzieje się nic ponad to, co wiemy i co widzimy, a widzimy różnego rodzaju partnerstwa i postępy adopcyjne. Albo druga możliwość, instytucje nadal w cudzysłowie doładowują i finalizują infrastrukturę. W takim wypadku, gdy system będzie gotowy i pojawi się istotny czynnik wyzwalający, zmiana może nastąpić bardzo szybko, a nie stopniowo. Tak samo jak mówiłem Wam o popycie i podaży. Jeżeli dany token znika z giełd i podaż się wyczerpuje, to nie ma to odzwierciedlenia na wykresach na bieżąco. Wzrost cenowy następuje dopiero później i dzieje się to po prostu nagle. Wykres tego nie pokazuje na bieżąco, nie pokazuje wyczerpującej się podaży, pokazuje natomiast podaż wyczerpaną. Oczywiście do tego jeszcze daleko, ale miejcie świadomość, że każda inna kryptowaluta z czołówki ma ku temu w przyszłości podstawy. Również i Bitcoin, na którego popyt rośnie, a wydobycie i napływ nowych tokenów spada. Jednocześnie rośnie przekonanie o jego wartości i świadomość, tak więc albo zainteresowanie Bitcoinem w końcu zacznie słabnąć i trafimy na ścianę, na przykład zdarzy się tak, że przy 200 tysiącach czy 500 tysiącach się zatrzymamy i w kolejnych latach nie będziemy w stanie już iść dalej, już przebijać tego ATH, albo stanie się tak, że Bitcoina przy tym niesłabnącym popycie zacznie brakować na giełdach i nagle dojdziemy do niewyobrażalnych poziomów cenowych. Podobnie jest z XRP i tutaj supply nie ma dużego znaczenia, bo w perspektywie długofalowej sporej części tych tokenów może nawet nie być w obiegu. A w ogóle najbardziej prawdopodobne jest to, że nowy system finansowy, czy to XRP, czy jakiś inny twór, nieważne, zyska dopiero w momencie kryzysu finansowego, za sprawą którego cała ta transformacja przyspieszy, albo za sprawą nagłego rozwoju rynków tokenizowanych. Wydaje mi się, że to takie dwa najbardziej prawdopodobne bodźce do tego, by gdzieś tam zacząć szukać nowoczesnych rozwiązań. Niezależnie od tego, pewne jest dla mnie to, że prawdziwa historia rozgrywać się będzie daleko od inwestorów detalicznych. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.